Dobra, słuchajcie, lecimy z filmikiem troszeczkę bardziej ambitnym, bo spróbujemy sobie dzisiaj rozebrać takie oto cudeńko, głośnik Bluetooth. Bardzo, ale to bardzo stylowe wykonanie. Podoba mi się. Na górze, słuchajcie, to jest do ładowania indukcyjnego. Nie posiadam aktualnie telefonu, który by wspierał taką funkcję. Jeżeli chodzi o głośnik, to takie informacje, 5W. Połóż mi w kuchni. I spróbujemy sobie dzisiaj go rozkręcić, wymienić akumulatorki, bo tutaj są już zużyte. No i tak się prezentuje ogólnie ten głośniczek. Czy uda mi się to jakoś bezproblemowo wszystko rozkręcić? To jest dobre pytanie. Dlatego najpierw zaczniemy sobie od szukania śrubek, zastanowienia się, jak taki głośnik jest skręcony. Podejrzewam, że trzymają go tutaj może na wylot jakieś 4 śrubki i po odkręceniu ich, tutaj pod spodem, zobaczymy, czy będą pod gumką, powinno to się dać otworzyć. Tak myślę. Czy tak będzie naprawdę? No to przekonamy się. Nigdy tego nie otwierałem, także wszystkie błędy, które tutaj popełnię, będą widoczne na tym filmiku i będziecie mogli mnie tam ostro złoić w komentarzu, że o kurde, jak ty to zrobiłeś i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tu jest jeszcze nawet folia na tym. I tak jak sądziłem, jedna śrubka, także ja tego nawet nie będę odkręcał do końca, odklejał, tylko wezmę sobie jakiś śrubokręcik i tutaj wykręcę jedną śrubkę najpierw. Namagnesuję sobie końcówkę, ale śrubka nie chce wyjść. Teraz tutaj po drugiej stronie powinna być druga śrubeczka. No i mamy też otwór na drugą śrubkę. Także odkręcamy. Ok. I teraz druga strona. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w środku. Głośniki Bluetooth. No to ciekawy nawet temat jest. Dobra, wykręcona. No i została jeszcze tutaj. Mam nadzieję, że to jest na 4, a nie na 6. Także najlepiej było jedną sobie odkleić. Tak, na 4. Dobra, nie będę tego bardziej niszczył. Słuchajcie, zabezpieczymy. Dobra, śrubki są odkręcone. Tutaj, pod tą naklejką, no nie wyczuwam żadnej śrubki. Także spróbujmy sobie otworzyć od góry. Tak jak mówiłem, tak domniemam, że tak to jest zrobione. Nie chcę pójść za bardzo. Jakiegoś płaskiego śrubokręta wezmę. Albo tego. O, to jest fajne. To mi się podoba. Taki zagięty. Ja pierdzielę. Nawet nie trzeba było. Zobaczcie, to się samo otworzyło. Tutaj od góry nic nie ruszamy, bo się dosyć mocno trzymało, pewnie na jakichś zatrzaskach. I mamy wnętrze naszego wspaniałego głośnika Bluetooth. Słuchajcie, są 2 lajonki. Ja postaram się jakoś podpinać te kabelki tutaj. Tak, jeden od lajonka. Drugi idzie gdzieś do głośnika. Dobra, żeby było dla potomnych. Słuchajcie, tu ten kabel idzie do pakietu lajonka. 2 idą chyba do głośników. Tutaj widzę do wyświetlacza idzie taka wtyczka. Ile? Raz, dwa,
Nie wiem, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Zaraz to sprawdzimy. Zaraz to sprawdzimy. I tutaj dwa idą jeszcze też do środka. Nie wiem, chyba to jest od indukcyjnego ładowania. Także nic tutaj skomplikowanego nie ma. Tego wypnijmy sobie te kabelki. Wyciągnęły się razem z tym. Dobra. I teraz, żeby nie wtopić, bo tu są dwa na krzyż tak zrobione dziwnie. W ogóle to jest głośnik stereo? To wygląda jakby to był głośnik stereo. Ja sobie to oznaczę jakoś, nie wiem, jakimś markerem czy czymś. Chwila, moment, idę po markera. Dobra, zrobimy tak. Tutaj kropkę dam, czarną. Też tu dam, żeby się nie walnąć. Czyli będzie kropka i to. Wyciągamy sobie to. No i co? Została nam jeszcze tutaj z tej strony. I wtyczka główna od naszego modułu LCD. Słuchajcie, wszystko wypięte pięknie. Mamy całą płytkę z tą elektroniką tutaj. I w środku siedzą dwa lajonki. Z jakimś, widzę tutaj tym układem elektronicznym. Wszystko jest w kaptonie owinięte, także spróbujmy sobie to wyciągnąć. I spróbujmy to otworzyć, żeby sprawdzić, co to w ogóle jest za pakiecik. Mówię, Chińczycy użyli tutaj pięknie kaptona, klasycznie. Słuchajcie, już widzimy nawet ten układ, który zarządza. Wow! To nawet można by go wzbogacić o jeszcze 3 tutaj układy. U3, U2 i U4.2. Jeżeli chodzi o te tutaj układziki, to mamy 8205A, no czyli klasyka. Dobra, jakie tu siedzą, słuchajcie, ogniwa. Wow, jestem w szoku. Zaraz wam pokażę, tylko to ściągnę do końca, albo może nie. Dobra, będzie widać i tak. Słuchajcie, zastosowali tutaj LG ABB4. Sprawdźmy sobie w internecie, co to są w ogóle za ogniwa. Wiem, że jest jakaś taka fajna stronka, na której jest spis ogniw. Także zaraz spróbujemy poszukać jakichś informacji o tych lajonkach i pytanie, czy one są już tak wyżyłowane, czy może ten układ tutaj już coś źle funkcjonuje i dlatego tak szybko spada no działanie tego urządzenia, tak? Tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, żeby przetestować te akumulatory, jaką one mają faktycznie pojemność tym testerem chińskim, tylko musiałbym to wszystko po prostu porozłączać i tak zrobię też. Także na razie skupmy się na szukaniu informacji, jakie to są ogniwa. No i słuchajcie, znalazłem stronę, na której są informacje o tym ogniwie. No i zobaczcie, tu nie są takie wcale złe ogniwa, 2600 mAh, także pojemność naprawdę spoko. Razy 2, czyli załóżmy, że to jest 5200, czyli 5,2 Ah ten głośnik by posiadał. No, nie powiem, fajnie. Ładowanie 2,5 ampera na maksa, standardowo 1,2 ampera. Odcięcie 2,75 V. Standardowo rozładowujemy
5,5 amperem. Maksymalnie one mają rozładowanie 5 amper. Także tak wyglądają tutaj. Fajna stronka, fajnie to pokazane jest. I have a pink one of these. It's helpful to add the it's to cell database. Color not important. Nie, kolor raczej tu nie ma znaczenia. Najważniejszy jest ten tutaj numer LG ABB4. Dalej już jest jakaś seria, pewnie tam o jakieś oznaczenia producenta, gdzie to było produkowane i tak dalej. Także tutaj akurat mamy identyczny kolor, jak jest na tej stronie. Czyli słuchajcie, no 2600 mAh to jest naprawdę całkiem fajny akumulator. To tak jak w hulajnodze. Tyle, że tutaj jest maksymalnie 5 amper rozładowania prąd, a w hulajnodze, jakbym dał z hulajnogi te ogniwka, no to bym miał 2500 pojemność, czyli 5 razy 2 dałby mi to 5 amperogodzin. Praktycznie to samo. No i co? Większy prąd rozładowania, bo tam jest chyba 7,8 ampera, z tego co pamiętam. Także słuchajcie, no rozpakujemy sobie to, ale najpierw zobaczmy sobie jeszcze tutaj tą płytkę, jak ona wygląda od drugiej strony. Postaram się to wykręcić. Jak już jesteśmy przy tym głośniku, śrubki sobie będę odkładał na magiczny podest, talerzyk. Dobra, tu mamy dwie. Tu mamy jakiegoś kwarca, widzę. Sobie dynda. Tutaj trzecia śrubka. Ok. I co? Możemy to wyjąć? Jeszcze tutaj trzyma, malutka jakaś taka. Dziwnie to zrobili. 3 czarne, 1 srebrna. No i długością też się różni. Dobra, wyjmijmy sobie tą płytę i zobaczmy ją dokładniej. Dwa kondensatorki, 1000 mikrofaradów, 10 V. No i z drugiej strony, no tutaj już mamy sporo elektroniki. Widać, że tutaj coś mamy takie przysmolone. Ktoś coś tutaj chyba lutował. W tej chwili nie potrafię stwierdzić, od czego to są te dwa piny. Musiałbym to jakoś tam zobaczyć, gdzie idzie ten kabel. Ale spójrzcie, mamy taką karta micro SD, USB kap do kompa, słuchawkowe, micro USB, przełącznik. Dalej nic tutaj wielkiego nie ma. I teraz tak, jakie są układy? Słuchajcie, mamy taką układ 4056E. Takiej wersji jeszcze nie widziałem. Spójrzcie, 4056E. Tutaj mamy jakiś, nie wiem, procesorek zarządzający czymś. Może dźwiękiem, nie wiem. I wzmacniacz, czy coś w tym stylu? Mix 3901. No to wygląda na jakiś taki wzmacniacz audio. Mix coś tam, coś tam. Zobaczmy sobie mniej więcej, co tutaj uda się znaleźć z informacji w necie o tych układach. Tak jest, słuchajcie, to jest po prostu jakiś przedwzmacniacz. 3,50 na AliExpressie on kosztuje. Także jeżeli coś by się zepsuło, no to zamawiacie sobie takich kilka sztuk i możecie takie głośniczki naprawiać. I tutaj gdzieś, kurde, na jakiejś chińskiej stronce są różne wersje. Tu jest wersja jaka? 3901, 3901. 3901, o, to jest dokładnie to, co oni tutaj pokazują. Wejdźmy sobie w szczegóły, o ile da się wejść. Jakieś krzaki wyskoczyły.
No niestety nie można otworzyć tego, ale tu widać, że są jakaś spinologia, co do czego jest podłączone. Jeżeli byśmy sobie w Google popatrzyli na coś lepszego, to zobaczmy tutaj szybko. No i tutaj już widzimy oczywiście wszystko lepiej, w lepszej jakości. Sprawdźmy sobie faktycznie, tu jest pierwszy pin. Pierwszy pin idzie do jakby rezystora? Tak, jest. No jest rezystor. Faktycznie idzie do rezystora. Tutaj widzę, patrzę się teraz na płytkę. To jest pierwszy pin. Ostatni. Nie ostatni. Tak, ostatni idzie jakby do czego? Do cewki? Który tu jest? 23. Dobra, w każdym bądź razie no widać, że tutaj zgadza się wszystko z tym schemacikiem. Pierwszy. Drugi idzie do kondensatora. No tak, jest 47 nanofarad. Także słuchajcie, nawet mamy przepięknie rozpisaną tutaj informację, co, gdzie, jakby coś padło. O, mamy jeden głośnik i drugi głośnik. Line in, wejście. Mode, tryb jakiś. Tu jest cały ten feedback czy coś takiego. No fajnie to jest opisane. Także z naprawą tego raczej 6,2 W. No to jest wzmacniacz chyba 6 watowy. No i zgadzają się informacje na głośniku 5 W. Głośnik Bluetooth. Także to jeżeli chodzi o ten układzik tyle. Teraz sobie zobaczmy ten od Lionka. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten układ 4056E, no to już od razu widać, że to jest stosowany układzik w tych płytkach, gdzie możemy sobie właśnie podłączyć taki akumulatorek i tu mamy płytki, gdzie są zabezpieczenia różne i widać TP4056, jest schemacik, także nawet tutaj jest, tak, jest rezystor na drugiej nóżce, zobaczmy sobie tutaj i zobaczcie, druga nóżka to będzie RPROC, czyli ten rezystor możemy sobie zmieniać i w zależności jaką on ma wartość, to z takim amperażem będzie nam ładowało od tego akumulatorka. Jaki producent na tej płytce zastosował rezystorek? Słuchajcie, możemy sprawdzić. Chodzi mi o tu, jak widzicie, jak jest ten układzik, to tutaj jest na drugiej nóżce rezystor. Także sprawdźmy sobie szybko z ciekawości, jaki tutaj jest rezystor. Na tej podstawie będzie można określić, jak on ładuje. Jest i patrzcie się na to. Jeden kilo, można powiedzieć. 1 kilo rezystor, 991 ohmów, czyli zadanie dla Was. Napiszcie po tej wartości, jakim amperażem on ładuje akumulator. Bo zmieniając ten rezystor, możemy manipulować tą wartością. Także to jest zadanie dla Was, kochani, jeżeli lubicie się zabawić w elektronikę. No i co? I chyba tyle, nie? Aha, jeszcze tutaj tego sprawdźmy. Co to jest? Ja sobie wpiszę szybko w Google'a wujka nazwę tego wynalazku i zobaczymy, co to jest. Słuchajcie, rozkmina tej płytki jest dobra. No i już znalazłem, już wiem, że to jest po prostu od modułu Bluetooth. Jak widzicie AC19AP i tutaj końcówka jakaś jest różna. No i co mamy tutaj? Jakieś schemaciki w ogóle, zdjęcia, na których są takie układy. Także zobaczmy sobie na tym na przykład, co będzie tutaj pisało. No tak.
Gdzieś tu jest jakaś antena. Także jak widzieliście, mamy układ do połączenia właśnie z telefonem przez Bluetooth. Także płytkę mamy rozkminioną. I teraz co? Więcej tutaj już chyba nie trzeba nic mówić o tej płytce. Zastanawiam się, dlaczego tutaj jest takie czarne. Taki nalot, jakby ktoś tutaj lutownicą operował. No i ten kwarc 32768. Mam, słuchajcie, urządzonko do badania kwarców, ale myślę, że ten kwarc raczej problemu nie robi. Tutaj problemem są prawdopodobnie te ogniwa. Żeby dalej się dostać tutaj do tego głośnika, no to już jest, powiem wam, prawdopodobnie to jest na zatrzaskach jakiś. Mogę spróbować, ale nie chciałbym już więcej gdzieś grzebać w tym głośniku. Tak, są zatrzaski, już słyszałem, że coś tam strzeliła. Może jakieś śruby są jeszcze, których nie wiem. Są. Dobra, ja podważam na chama. Raz, 2, 3 i 4. Dobra, kusi. Kusi jak na Rusi. Spróbujmy to na styk. Na styk się zmieścił śrubokręt. Zobaczymy sobie w ogóle, jak wygląda ta indukcja. Bo sam jestem ciekawy. No i czy to jest głośnik stereo? Raczej tak, sądząc po schemacie tego amplifiera, wzmacniacza audio, to było widać, że ma wyjście na dwa głośniki. Tylko potem trzeba będzie się połapać, gdzie co było podłączone. No właśnie, bo ja tak to powyciągałem, a wiecie. Dobra, żeby śrubki nie powypadały, to zrobimy sobie tak. I teraz to powinno bez problemu się otworzyć. Tutaj jeszcze haczy. Ok. Mamy to. Powoli się dostaje do góry. O kurna, tutaj ten moduł od... Słuchajcie. Tutaj chyba mi jeszcze jedna hacz. Dobra. Jest. Jest. No i będziemy wiedzieli... O kurde. Widzicie, jaka płytka od indukcji? Także tutaj nic nie będę grzebał. Powiem wam tylko tyle. Która to jest od indukcji? Ta. Ok. I teraz jest takie pytanie, że tą indukcję... Jestem tylko ciekawy, jakie napięcie wychodzi na zasilanie tej indukcji. Chyba 5V bezpośrednio idzie z płytki. Także tutaj można by... Aha, bo rozmawiałem z tą osobą, która mi wysłała ten głośnik, że można by tak zamodzić, że tutaj by się wrzuciło pakiet, słuchajcie, do tej lajonków, żeby bezprzewodowo mieć indukcję, nie? Czyli nie podpinając pod kabel, tylko właśnie nie wiem, czy ta indukcja działa na tej zasadzie, że ona czerpie ten prąd z lajonków, czy tylko jak jest podłączony USB do tej płytki, nie? Ale podejrzewam, że dopiero działa pod podłączeniu pod USB-ka i stamtąd można kłaść sobie telefon, a gdyby było coś takiego, no to tutaj musiałby być spory ten pakiet, żeby pociągnął takie naładowanie jednego telefonu. Także nie będziemy tak modzić, nie będziemy go po prostu psuli, chociaż to jest ciekawy pomysł. No ale jak widzicie, indukcja, moduł płytki indukcyjnej jest, tylko że trzeba podłączyć
No, pod kabel, tak, USB-ka. Także to mamy. I tu jest od głośników. Lewy, prawy głośnik. To już jest na pewno. A czy tutaj, nie? Lewy, prawy głośnik. Indukcja. Nic specjalnego tutaj mnie nie zaskoczyło. No i te dwa lajonki. Dobra, słuchajcie, tak o, śrubki już mi dwie wypadły. Nie chcę tego pogubić, dlatego sobie... O kurde, nie łapię magnes. Z czego one są zrobione? Z plastiku? Ale jaja. Nie łapię tutaj ta podstawka magnesowa. Także ciekawe. Ciekawe. Tutaj w ogóle można by wrzucić jakąś inną płytkę indukcyjną, jakby się tak bawić już w jakieś modyfikacje, ale mówię, to jest tylko tak dla informacji i dla jaj, nie? Żeby się pobawić tym głośnikiem, zobaczyć jak on wygląda w środku. Dobra, żeby do głośników dojść, no to tutaj teraz tak powiem wam, że trzeba było chyba prawdopodobnie ten materiał ściągać, ale tego już nie będę robił. Są na pewno dwa głośniki. Po jednej i drugiej stronie, jak widać, kable odchodzą. Tutaj zamontowane. No i pytanie jest takie, że największą, pierwsze skrzypce grają w takich głośnikach Bluetooth właśnie głośniki. Im lepsze, tym lepszy tutaj powinien być basik. No i też chyba zależy też dużo od tego układu, słuchajcie, audio, który jest zastosowany. Tego jest sporo, ale nie o to chodzi w tym filmiku. W tym filmiku tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby włożyć akumulatorki, które będą sprawne i pozwolą temu głośnikowi na dłuższe działania. Także ja robię małą pauzę, postaram się to rozebrać i wrzucić w testera. Także widzimy się za chwilkę na testerze. Dobra, słuchajcie, mam tego pakiecika, jak spróbuję go rozlutować i właśnie, i sprawdzimy sobie go czym? Profesjonalnym, tylko jak oni to zrobili, tutaj zdejmę te. Aha, tak zrobili, dobra. Jest tutaj polutowane i to ostro. Spróbuję to odlutować, tylko mogą mnie palce piec. Kurde, jak to złapać? Jest. I teraz drugą stronę odlutuję. Nie chcę tutaj żadnej zwary zrobić, także muszę być mega ostrożny. Teraz spróbuję tą stronę odlutować. No nie chce się diabelstwo. Dobra, jeszcze żeby było tak dla informacji. Plus, B minus. Aha, i okej, i tylko tyle jest. Dobra, jak chcę tą płytkę? Ona jest zgrzana jeszcze chyba. Gorące. No, chyba będę musiał to przeciąć. Dobra, niech się zastanowię. Tak, to jest zgrzane tutaj. Także będę musiał jednego lajonka tutaj po prostu wyrwać z tego. Potem to jakoś zgrzejemy. Mamy zgrzewarkę, także nie ma co się martwić. Dobra, słuchajcie, lecimy na... Jeszcze tego wezmę, spróbuję odlutować go. Dobra, to się udało jakoś. I teraz tylko tutaj. Co oni to też, kurde, tam przylutowali? Też, ok. Moduł mamy odlutowany. Tutaj nie chcę zrobić żadnej zwary. Także słuchajcie, idę po tester i sprawdzamy, jak te lajonki wyglądają na testerze. Dobra, profesjonalny tester akumulatorów. Oczywiście śmieję się, ale na pewno będzie to dobry teścik. I teraz takie coś, słuchajcie,
Czy na tym datasheetie, tym od tego lajonka, jest pokazana jakaś info? O, jest tutaj, może zobaczymy sobie w PDF-ie. Czy będzie pokazane, jaką impedancję powinno mieć to ogniwo? To jest bardzo ważna informacja. No, opis jest ok, jest. Słuchajcie, patrzymy. Czy gdzieś to będzie zapisane? Uwaga. Tutaj nie ma. Tu jeszcze też nie ma. Jest specyfikacja. Cela powinna być mierzona miernikiem 1 kHz. After charge per 411. Czyli kurde lepiej jak jest naładowane chyba, tak? A nie, to jest rozdział jakiś 411. Dobra, sprawdzimy sobie zaraz napięcie, jakie to ma ogniwo. I zobaczcie, poniżej 70 miliohmów. Poniżej 70 miliohmów. No to patrzymy sobie teraz, ile te ogniwa tak naprawdę będą miały. I zobaczycie sobie, o ja położę w ten sposób, też ich napięcie oczywiście, nie? Dobra, minus do minusa. Jest, mocno, stanowczo trzeba złapać. Plus do plusa. Słuchajcie, 52 miliomy, 3,18 V, czyli jest rozładowana trochę. 52 miliomy. Jedno ogniwo. Zobaczmy sobie drugie. Widzicie to? Już wiem, że jest spierdzielone to ogniwo. Już widać, że tutaj... Nie, no też jest. Okej, chyba źle coś mi złapało. 53 miliomy, 3,18. Czyli dwa mają identyczne... Ha, bo tu są jeszcze te luty takie. Gluty. Praktycznie to samo. 52, 53 miliomy. Czyli nie są jakieś chyba uszkodzone. Z tego, co tutaj widać. I teraz jest motyw taki, żeby przetestować ich pojemność. No to trzeba wrzucić je na tego chińskiego testerka. Idę po niego. I teraz patrzcie się na ten motyw. Podpięty pod kabel pod ładowarkę 2 ampery. I zobaczymy sobie od tej strony taką, żeby było. Wersja 4.1 u mnie. Patrzymy na channelu pierwszym. Tylko ja sobie jeszcze pozaginam te blaszki. Do tego celu użyłbym fajnego takiego urządzonka. Słuchajcie, to będzie dobre. Malutki młoteczek. Pięknie się zaklepało. Przydaje się. No i teraz tak. Wkładam go do tutaj banku. Jak to mi mówią niektórzy, najpierw plusem. Dobra, to najpierw plusem, potem minusem. Patrzymy, 3,18, tak jak pokazywał nam tamten testerek. Rezystancja tutaj mamy 91 milionów, znaczy MR, tak? To jest troszeczkę inna zasada pomiaru. I co, możemy go naładować. Ale zrobimy sobie tak, że włożymy jeszcze tego. Mam nadzieję, że tu do zwary nie dojdzie. Tu musiałbym w ogóle to wszystko usunąć, ale dobra, zaryzykuję. Mam nadzieję, że nie będzie zwary. Spróbuję to włożyć. Channel drugi 3,18. No i co? Bawimy się testerem. Do 3V tryb discharge, auto, charging. Dam start teraz. Gdzie tutaj się robiło start? Channel drugi. Aha, bo tutaj się channely kanałami przełącza i teraz jeszcze muszę drugiego włączyć. Ok. Dwa kanały.
ładują się przepięknie. Także ja robię pauzę, niech to się ładuje. Czy zrobić drugą część? Słuchajcie o tym. No dobra, nie, zrobimy inaczej. Zapauzuję, jak to się naładuje, zrobię testa rozładowania, zobaczymy jaką one będą miały pojemność i wtedy zrobię albo wymianę na ogniwa z hulajnogi, które mają pojemność 2500 mAh, czyli bardzo zbliżone i są w dobrym stanie. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Ja sobie też w ten sposób zaoszczędzę trochę miejsca na laptopie. To będzie pierwsza część. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej pojemności, jaka tu będzie pojemność. To trochę potrwa, także mówię wam, zrobię drugą część. Na razie się te lajonki 2 ładują. No i potem spróbujemy je podłączyć. Jeżeli będą miały sensowną pojemność, powyżej 2000 przynajmniej, no to raczej je mogę użyć jeszcze raz, nie? Tylko pytanie, dlaczego to się tak szybko rozładowywało. No wyjdzie w praniu, czy one mają dobrą pojemność, czy nie. Na razie wpakowało tutaj się ile? 180 mAh. Także do 4,2 V jeszcze brakuje. I mam takie pytanie, co chciałem powiedzieć. Aha, ktoś pisał jeszcze kiedyś tam gdzieś pod filmikiem o tym testerze, że tu jest jakaś kombinacja, że można wcisnąć tak, że się wszystkie 4 załączają od razu ładowania. Coś są jakieś tutaj jeszcze kombinacje klawiszowe na tych testerkach, także jakby ktoś jeszcze mógł przypomnieć, o co chodziło, to by było miło. No i dobra, druga część może będzie o samych akumulatorkach. Czy je wymieniać, czy zostawić te, co są. I jeszcze tylko na sam koniec już tak naprawdę dodam informację, że to nie są oryginalne, bo pisałem z tą osobą przed chwileczką właśnie o tym głośniku i to są wymienione. Także tutaj były zielone jakieś no-name'y z tego, co mi ta osoba napisała. I no faktycznie LG-ka są, jak widać, dobre, bo 2600 mAh, także nie są jakieś takie ciulowate ogniwa, bezmarkowe. Tylko pytanie, dlaczego tak się rozładowuje szybko? Będę musiał pomyśleć nad tym tematem. Sprawdzić po prostu może na 2 z hulajnogi, jak to się będzie zachowywało. Jeżeli będzie dalej się powtarzało, no to problemu trzeba będzie szukać gdzieś tutaj w płytce lub zrobić też małe obejście z wykorzystaniem tego modułu TP4056, bo też tak można zrobić. Także kończę na ten filmik. Napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim też myślicie. Na razie głośnik rozbebeszony, także będzie druga część. Pozdro, trzymajcie się.